Wizyta w ambasadzie Mali zakończona. W ogóle, gdybyście tam weszli i żebym ja tam szedł z kamerą, żebym to wszystko pokazał, to byście nie uwierzyli własnym oczom i uszom, że tak wygląda w ogóle ambasada. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Dakaru, ze stolicy Senegalu. Szanowni Państwo, nocleg mam u braci ze stowarzyszenia... Nie pamiętam, bo tego jest tak... W sensie to mi się tak miesza, że bracia tacy i tacy, albo siostry takie i takie. No nie pamiętam, no szczerze mówię, nie pamiętam. Moi drodzy, idziemy po zrobienie wizy do Mali. Dokumentów co niemiarę, jak wspominałem w poprzednim odcinku, a polecam oglądać poprzednie odcinki, bo to jest kontynuacja. Dzisiaj pozwiedzamy trochę Dakar. Jeśli się uda, to spotkamy się z siostrą Chryzologią. Niestety siostra Chryzologia od rana ma migreny, więc no ciężko. No, ale ogarniamy wizę i zwiedzamy trochę Dakar. Zatem, moi drodzy, łapeczka, komentarz i rzecz jasna, podanie odcinka dalej, a zawsze na propsie. Aż się zoplułem, ty. Ale gość. Pamiętacie ten Dakar z poprzedniego odcinka? Jaka tam była rozruba? Kurczę, masakra jakaś. No my jesteśmy, można powiedzieć, na obrzeżach takiego centrum, blisko centrum, więc to wygląda jak wygląda. Wygląda, powiedziałbym, bardziej nam, że tak powiem, bliżej. Nie ma takiego rozgardiaszu, nie ma takiego chaosu, jest czyściej, jest, powiedziałbym, kulturalnie, o tak, kulturalnie. Jakby to nie brzmiało. Chodzę, szukam bankomatu. Nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Powiem wam szczerze, że niektóre bankomaty są w ogóle nawet poukrywane. Brak oznaczeń, że w danym miejscu jest bankomat. Czyli jak nie wiesz, to przejdziesz obok i nawet nie zauważysz. O, tutaj Bank of Africa. Ciekaw jestem, ile będzie prowizji za wypłatę hajsu. Bo to nie jest tak, że bez prowizji wypłacasz w tej Afryce. Ogólnie to lubię najbardziej. Porządny serwis w Afryce. Przepraszamy, ale ten automat jest na razie nieczynny. Częściej się zdarza, niż wam się wydaje. Patrzcie, oni mnie rozwalają z tym wisiorem z tyłu auta. To jest niesamowite. No, tak zwany zabobon. Ale ile w tym prawdy, a ile nieprawdy, chociaż w Polsce tak samo, no. Nie ma co ukrywać. Też są przeróżne zabobony, wierzenia. A, i jeszcze tak, wypłaciłem stąd hajs, no i nie zapłaciłem prowizji. W Afryce jest tak, na 8 bankomatów w jednym nie zapłacisz. Takie jest życie. Idę coś do zjedzenia, kupię w Auchan, bo tutaj jest zawsze większy wybór i pokombinujemy coś. Je się dużo margaryny tutaj, bardzo dużo margaryny, ponieważ masło jest bardzo drogie. Masło kosztuje około 20 zł, zresztą to kosztuje i u nas dużo, nie? Margaryna. Wszędzie margaryna. Jak prawie na bezdomnego przystało, bagietka w stylu francuskim, delikatnie słona, co jest dość, powiedziałbym, mało powszechne tutaj. Serki, które znamy z krówką, nie pamiętam jak ona się nazywała, kiri. No i jeszcze wodę kupiłem, żeby nie wyschnąć, że tak powiem. Ale tak, zjem i idę do tej ambasady. Trochę mi się to przeciągnęło, co nie jest dobre, bo jak złożę dzisiaj, to nie wiadomo, ile tam Mohamed będzie tam tą pieczęć potrzebował, żeby wbić. Ogólnie cały proces polega na tym, że to trwa pewnie w robocie godzinę, ale oni są to w stanie przeciągnąć nawet do 7 dni. Serek dupy nie urywa, a czym miejmy nadzieję, że nie urwie. Smacznego. Pojedli, popili i można iść. Zobaczcie, jakie samochody na tej dzielnicy stoją. No można powiedzieć, że to nie jest Senegal w pewnym momencie, w pewnym aspekcie takim zamożności. Zobaczcie, to są, kurczę, to nie są przypadkowe fury. Naprawdę.
To jest dzielnica taka ambasad, zaraz zobaczycie, tutaj będziemy iść. Tutaj oczywiście ludzie mieszkają. W każdym razie to jest jedno z bardziej zamożnych miejsc na mapie Dakaru. A to zauważcie też, że na każdym tym, przy każdym domu jest ochroniarz. A nawet 3, a nawet 4. Kurde. Zamożne szychy tu mieszkają, ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć: kierowniku, ale taka chata na pewno tańsza niż w Europie. No i masz rację. Chociaż z drugiej strony Dakar wciąż jest miastem, które kosztuje. W sensie tutaj ziemia kosztuje naprawdę. No kosztuje w takim aspekcie, że jest drogo po prostu najzwyczajniej w świecie. Drogo jak na warunki senegalskie, ale i drogo na warunki europejskie. Mordula, kurde, jaka technika. Za nami była ambasada Etiopii. Tutaj mamy byłą ambasadę najprawdopodobniej Jemenu. Tak jest, bo flaga na to wskazuje, ale zniesiona. Dziwię się, że tutaj był Jemen. W sensie ambasada Jemenu. Tam dalej jest rosyjska. A nie, to tutaj jest rosyjska. Pozdro Władimir. Flaga Unii Europejskiej. Hiszpania. My jeszcze kawałek musimy przejść. Czasami na autach możecie zobaczyć, moi drodzy, taki napis jak Talibe albo Talib. To nic innego. W sensie, zaraz wam powiem, o co chodzi. Ale to nie jest żadne nawiązanie do Afganistanu, tylko najzwyczajniej w świecie jest to, moi drodzy, w języku arabskim talib, to znaczy uczeń Koranu, uczeń, który się uczy po prostu no świętej księgi islamu. Cofnąłem się trochę, bo to jest dość ciekawe. Seniran to jest senegalska firma, która robi auta we współpracy uwaga, z Iranem. Arisun. I tutaj zaraz wam pokażę też markę kompletnie irańską. Tutaj Tara, to jest irańska marka samochodowa. Zobaczcie jakie to jest ciekawe, że kto z kim współpracuje. Europa mówi Afryce: słuchajcie, no nie dajecie nam swoich zasobów, no to pocałujcie się w dupę, nie chcemy z wami współpracować, bo nic innego nie macie do zaoferowania. La. Ale Bliski Wschód i dalej mówił: a dzień dobry Afryko, my widzimy w was potencjał, ogólnie dawajcie, będziemy wam pomagać i w sumie działajmy. A później ta relacja się rozrasta na tyle, że dotykają i surowców, i później się okazuje, że jest wsparcie, kiedy takie wsparcie jest potrzebne w sytuacji, że tak powiem, kryzysowej, konfliktowej. No więc sytuacja dość ciekawa. Temat wart przemyślenia. Ambasada de Dumali Residence. Ciekawe, czy to tutaj. Ostro. Bo to się nie pokrywa z mapą, ale próbujemy. No i pięknie. Wizyta w ambasadzie Mali zakończona, powiedziałbym, fiaskiem, ze względu na to, że oni zmienili funkcjonowanie, w sensie składanie aplikacji o wizę. I uwaga, bo to jest bardzo ciekawe. Teraz składa się przez formularz elektroniczny. No to dobrze, wchodzę na formularz. 3 godziny wypełniam formularz 3-krotnie, bo coś tam nie idzie. W końcu ten formularz wypełniam. Ok, okazuje się, że nie da się już wybrać podróży na miesiąc w formularzu. Bo podróż na miesiąc kosztowała jakieś 160 zł, nie? Więc teraz, żeby było ciekawiej, można wybrać tylko i wyłącznie podróż na 3 miesiące albo na 6. No bo faktycznie, bo tak dużo ludzi jeździ na kilka miesięcy do Mali, żeby zwiedzać. Oczywiście o co chodzi? O hajsiwo chodzi, moi drodzy. I to jest mega przykre, że cisną jak nie wiadomo co. 110 euro za wizę do Mali będzie, pod warunkiem, że będzie. Bo nie wiadomo, czy będzie, czy nie będzie.
Sam nie wiem w ogóle, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Jutro przychodzę znowu ich męczyć. Przez 3 godziny gościa męczyłem, ty. Myślałem, że on tam korzenie wypuści. No ale finalnie wizy nie mam. I kurde, muszę jeszcze hajs kołować. Jeszcze więcej pieniędzy niż myślałem. O kurde, ale ostro. O matko święta. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że to jest tak niepewne. O Jezu, w ogóle gdybyście tam weszli i żebym ja tam szedł z kamerą, żebym to wszystko pokazał, to byście nie uwierzyli własnym oczom i uszom, że tak wygląda w ogóle ambasada. Konsul siedzi, przegląda TikToka z nogą na nogą, wyrąbane na wszystko. Jakiś gość tam trochę mówi 5/10 po angielsku, na zasadzie my name is. Ja pierdzielę. No bez mojej znajomej, która mówi po francusku, no to nie wiem co to by było, ale naprawdę irytujące. I opcje, znieśli 10 dni temu opcję podróży na miesiąc. O Jezu, głowa mnie boli, jak o tym myślę. Przylądek Zielony, czyli najbardziej wysunięty na zachód Afryki punkt. Majestatycznie wygląda, a żeby tak się przestrzelić w tamtą stronę, moi drodzy, to prawie, że tak powiem, do Brazylii byśmy dolecieli. Nie pozostaje nam nic innego, moi drodzy, jak wrócić do miasta, do centrum. Tutaj po drodze widzę park do street workoutu, można się nieco popodciągać. Zaraz zobaczymy kierowniczą formę. Kurde, nie będę się podciągać przy kamerze, bo chłopaki tutaj za mną stoją. Mam przeczucie, że mogą mi przyfasolić kamerę, nie? Dobra. A tak serio, no to nie dam rady się podciągnąć. Czy to nie jest idealna miejscówka do ćwiczeń? Zobaczcie, z takim widokiem. Kurde, mistrzostwo, co? Robi wrażenie. Mordo, nie takie połówki. Po całości trzeba. Zobaczcie, jakie kraje afrykańskie są nieprzewidywalne. Ogólnie relatywnie łatwo było zrobić wizę do Mali, bo mam informacje od osób, które już miały okazję tam podróżować. Mija miesiąc od ostatniej informacji o tym, że było całkiem spoko zrobić tą wizę. Bam! Zmiana. Ani wizy na miesiąc, ani ona łatwa do zrobienia. Nerwy i tylko nerwy. Zjadłem loda czekoladowego. Nie pokazywałem wam na kamerze, bo byście byli po prostu najzwyczajniej w świecie zazdrośni. Ale teraz przechodzę obok szpitala uniwersyteckiego. No i dużo matek. Nie wiem, 3, 4 dzieci wokół. No i kiedy to jedno dziecko jest, załóżmy, niedożywione, ma problemy zdrowotne. Czy załóżmy 2 ma problemy zdrowotne. To jaki jest sens zachodzić w ciążę z kolejnym? Powiedzcie wy mi, proszę, dlaczego tak się dzieje? Zobaczcie, kobietka ma problem z wychowaniem jednego dziecka i decyduje się i tak później na kilkoro kolejnych dzieci, pomimo że nie daje rady z pierwszym. Ja przyznam szczerze, że nie jestem w stanie zrozumieć tejże patologii i tego systemu. Oczywiście jest dużo argumentów, które wpływają na to, że ona ma te dzieci, ale kurczę, to jest taki dobitny. Nie masz za co przeżyć z tym jednym, to jak przeżyjesz z 2? No na chłopski rozum. Kompletnie nie czaję, co ten pan policjant, jak on kieruje tutaj ruchem. Tutaj ewidentnie za bombonierę posada była zrobiona.
Powiem szczerze, że nie kminie, nie wiem o co chodzi. Kiedy oni jadą z prawej, kiedy z lewej. Mordula ewidentnie za bombonierę, badajcie. Kurde, za to fifi. Policyjne te uprawnienia zrobił. A to dzik. Powiem tylko tyle, że na dzisiaj kończymy. Nie mam ogólnie humoru do nagrywania. Rzadko mi się to zdarza, ale faktycznie te zawirowania bo to wszystko później ciągnie jak kula śnieżna, jedno za drugim. Coś, co się zmienia teraz, załóżmy, jeżeli nie dostanę wizy do Mali, to zmienia cały koncept. Albo jeżeli będę musiał tutaj siedzieć z tydzień, czekać na tą wizę, też zmienia koncept. Matko Święta. Ile tutaj rzeczy wpływa na to i jakoś upiorę rzeczy, pomontuję odcinki, bardziej tak statycznie dzisiaj. No jesteśmy na plebanii już, znaczy plebania. No tak, plebania, no. I zauważcie, że ikony są grekokatolickie, że ikony są wręcz można powiedzieć prawosławne. Napisy na tych ikonach w cerkiewno-słowiańskim mogę sobie spokojnie ja, kierownik, czytać, bo wiecie, że jestem prawosławny. Nerwy mnie noszą, że tak powiem, czekaj, tu jest 1, ja mam pokój pod 2, ale wymieniłem ten pokój, bo z tyłu jest jakiś agregat, który odsala wodę. Chambre. Przeniosłem się. No miejscóweczka, oprócz tej szafki, to się niczym praktycznie nie różni od pozostałej części. Za to miejsce płacę 70 zł za dobę, więc powiedziałbym, że bardzo przyzwoicie na warunki senegalskie, biorąc pod uwagę, że w Senegalu te noclegi są naprawdę, kurczę, drogie. Nie wiem, skąd to się bierze, ale w porównaniu do pozostałych krajów afrykańskich to jest naprawdę drogo. Tak, warunki powiedziałbym bardzo dobre. Patrząc na moje wcześniejsze jakieś takie noclegi w krajach afrykańskich. Więc fajnie się udało. Żebyście sobie nie myśleli, ten nocleg jest noclegiem po tak zwanej znajomości, bo znalezienie noclegu w takiej miejscówce, czyli w domu braci Zrzeszenia Katolickiego, nie pamiętam jakich, to nie jest takie proste i trzeba mieć po prostu najzwyczajniej w świecie wtyki tutaj, nie? No. Podłączę wszystkie rzeczy do ładowania, zabieram się zaraz za pranie, pokażę Wam, jak mniej więcej ogarniam pranie tutaj w podróży. Ogólnie zawsze ono wygląda tak samo, ale rzadko pokazuję, jak to robię, więc dzisiaj pokażę. Dzisiejszy odcinek jest taki trochę przegadany i no nie mam wpływu za bardzo na to, bo podupadł mi humor ze względu na tą wizę, a z drugiej strony jakbym obciął ten odcinek tak diametralnie pach i bym go kontynuował jutro, to by wyszło nie wiadomo co, bo na jutro mam inny pomysł, więc tak. W każdym razie jutro na pewno też dogram do tego odcinka to, co się wydarzy na wizycie w ambasadzie. No, dobra. To działamy. Proszę zobaczyć, dostałem już wiadomość z ambasady Mali. Panie Tomaszu, Pana aplikacja jest... coś jej brakuje. Pana dowód bycia w Mali nie jest dostateczny, coś takiego. Proszę o uzupełnienie. Ale nikt nie napisał konkretów, o co za bardzo chodzi. No więc dołączyłem na czuja to, co myślę. No zobaczymy. Powiem Wam, że denerwuję się tym, co będzie jutro. Montowanie odcinka i shortsa jednego za mną. Czas na pranie. Mamy wiadro, proszek do prania. No i lecimy z tematem, no. Lecimy. Ojejku, chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Kurczę, rozrywałem ten proszek i pęk na środku. No niedobrze, kierowniku. We wiaderku wszystkie rzeczy teraz będę prać, jedno po drugim. No, żeby... Ale pachnie. Kierowniku. Ale zapach.
Macie, powąchajcie. Co to w ogóle za proszek? Saba Floral. Kwiatowy, wiosną pachnie, w Polsce wiosna, a w Afryce... O kurde, ty, jaka żółta woda poszła. Jaka żółta woda, o panie matko. Ja cię... To nie było w planie, ale poszło na żółto. Mam tu małego przyjaciela, proszę, który jest zbawienny, ponieważ zjada komary. Ale oddycha sobie. Nie wiem, czy widać. Dobra, bierzemy. Stara szkoła. Stara szkoła praczek z Senegalu. Ale woda brudna. Ja się nie dziwię. Kurczę, tak jak w terenie człowiek jest. Wiesz, tu usiądziesz, tam usiądziesz, w autobusie, nie w autobusie. To jest normalnie brązowa woda. I zobaczcie, tylko spodnie i koszulkę wrzuciłem. Ja cię. Brudne jak nie wiadomo co. Ogólnie podróżowanie po Afryce jest najzwyczajniej w świecie brudne. I tego nie przeskoczycie. Jak ktoś nie lubi brudu, to w Afryce czuć się dobrze nie będzie. W sensie nie to, że nie lubi, a nie toleruje. Majty też będzie trzeba wybrać. Słuchajcie, ja będę prać jeszcze buty. Sandały, jak wiecie, z jednego odcinka były trochę obrzygane, no ale takie jest życie. Słyszymy się dosłownie za 2-3 sekundy kolejnego dnia. Dam wam jeszcze znać w tym odcinku, jak poszła wizyta w ambasadzie i co z tego wynikło. No i zobaczymy, bo to będzie też miało impet na to, co się wydarzy w kolejnych dniach. No, jesteśmy w kontakcie. Dobrej nocy. Zaraz wstajemy. Witam. Nowy dzień, nowe wyzwania wizowe. Ktoś zapyta, kierowniku, czemu nie wstałeś o 8 i nie poszedłeś na 9 już? Znając afrykańską mentalność, nie ma sensu iść na 9, czyli na godzinę, o której zaczynają pracę. Oni nawet wtedy może jeszcze nie oddychają. Moi drodzy, tutaj wszystko jest wolne. Tutaj wszystko jest po to, żeby taki urzędnik mógł się zrelaksować. On jest królem, on jest panem. Idę. Jest 9:30, więc póki tam dojdę, będzie 10. Więc to jest dobry czas, żeby oni się rozbudzili i włączyli komputer, bo u nich komputer się wyłącza. Moi drodzy, z godzinę. Idziemy walczyć. Dam wam znać, jak tam dotrę. 2 kilometry jeszcze mi pozostało. Ten nocleg jest o tyle przyjemny, że jest po prostu relatywnie blisko do ambasady, no i w sumie do centrum, nie? Więc czekajcie, zobaczymy, co oni tam wymyślą. Widzicie tego ziomka, co tym Mercedesem takim ekskluzywnym pojechał? Kierownik go złapał na stopa. Czajcie? Ale ziomek zarąbisty. Tam 13 lat w Stanach. Mówi, że wrócił, bo nie ma tam w ogóle w Stanach żadnej perspektywy już dla niego. A tutaj robi takie hejsiwo, że głowa mała. My jesteśmy tutaj przy ambasadzie, idziemy do ambasady, tak kręcę z partyzanta, bo tu ochroniarz jest. I zawsze z pyskiem do mnie. Idziemy. Poczekajcie chwilę, zobaczymy, co wyjdzie. No i moi drodzy, ten odcinek to jest normalnie jeden wielki chaos informacyjno, że tak powiem, sytuacyjny. No, tragedia. W sensie on pokazuje cały charakter Afryki i podróżowania po tym kontynencie i po kraju Senegal, moi drodzy. Powiem tak, wiza wysiedziana. 8 godzin siedzenia, łażenia po tej ambasadzie, ze 150 razy zaczepiania kogoś. Przepraszam, czy w porządku, przepraszam, czy tutaj mój paszport ten, przepraszam, ile tutaj będzie do zapłaty, przepraszam, proszę pana to, proszę pana tamto. Wszystko po to, żeby w tym całym galimatiasie ludzi przychodzących do ambasady nikt nie zapomniał o mojej sprawie. A łatwo jest ominąć sprawę jednego obywatela. 8 godzin, dupa mnie boli i mam w ogóle kontuzję biodra od tego siedzenia i zakładania nogi na nogę. Ale mamy wizę do Mali. Mamy wizę do Mali. Nie obeszło się jednak
moim zdaniem z delikatną, że tak powiem, korupcją. Dlaczego tak mówię? Bo ja zapłaciłem 65 000 sefa. To będzie jakieś 400 ileś złotych. A bilet, w sensie paragon wypisany z opłatą za wizę, otrzymałem 55. Ja tak patrzę na prawo, na lewo, czy autobus nie jedzie, bo bym swoją dupę i sandały przewiózł autobusem za 50-60 groszy. No i do czego bije? Do tego bije, że machlojka poszła na jakieś 60 parę złotych. I ja go pytam, czemu tutaj zapłaciłem 65, a tutaj, mordo, ty mi wypisałeś 55 000. On mówi, a bo tamto, bo to, tamto. No i wiecie, z jednej strony można by było walczyć o te 60 parę złotych, ale z drugiej strony myślę sobie tak, wsadź ty sobie, panie, głęboko w pachę te 60 parę złotych, ja idę. To jest Afryka. Tutaj nie ma nic za darmo. Dziki. Słuchajcie, ale się cieszę. Kurde, ile ja nerwów zjem, żeby wam pokazać ten świat. Ale jedno jest pewne, no. Dzisiaj mogę otwarcie powiedzieć, jedziemy do Mali. Jedziemy do Mali. Jest. Woohoo. You never know what happened in Africa. This is the point. Why it's difficult, hard to travel. Złapałem stopa, podjechałem kawałek. Pamiętajcie, moi drodzy, o zostawieniu standardowego zestawu posiłkowego dla kanału. Za zdobycie wizy malijskiej łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej, moi drodzy, żeby to wszystko się ładnie wiodło i kleiło. I zapraszam was od razu na kolejny odcinek, który będzie tutaj ze stolicy, ale będzie z duszą odcinka. Posłuchamy o tym, jak naprawdę wygląda życie w Senegalu i w Dakarze, i nie tylko w Dakarze, w innych częściach kraju. Moi drodzy, słyszymy się w kolejnym odcinku. Czołem!